wszystko i nagle napotkamy schody i się później okaże, że ktoś zrobiłby coś szybciej takim standardowym kodowaniem niż low code, który był tą obietnicą przyspieszenia tego wszystkiego. I to jest zawsze ten dylemat build versus buy, czy jesteśmy w stanie my to dowieść, sami budować, czy wchodzimy w kolejny projekt, który nam pożre 4 osoby na 2 lata do przodu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sea Talks, w którym rozmawiamy o generatywnej sztucznej inteligencji, o Copilocie. To druga część, moja kontynuacja rozmowy z Dominikiem Chrzanowskim. Cześć Dominik. Cześć wszystkim. Twoje pierwsze udane wdrożenie z użyciem Generative AI. Mówimy o takiej produkcyjnej już skalowaniu, czy o pierwszych takich fajnych coś, co produkcyjnie już... Okay. O proof of concept zaraz cię zapytam, Tak, ale pierwsze dobrze. takie, wiesz, wdrożenie... Dobra, to najbardziej chyba takim flagowym w tym momencie produktem u nas, solucją, która zawiera Copilota i czerpiemy z tego pełnymi garściami, jest wsparcie Line Coach. To jest, tak samo mówi, wsparcie naszych operatorów linii przy procesie już w procesie tak naprawdę produkcji, już supply chain. Tutaj mowa o tak naprawdę linia pakująca. Robiliśmy pilotaż naprawdę zaczęło się to już w zeszłym roku w Szwecji, w naszym jednym browarze. A teraz z początku tego roku już taki typowy produkt został zbudowany i oddany do użytku dosyć świeżo, bo wczesne wersje już w kwietniu, ale maj jeszcze jakieś dostawki. Teraz budujemy kolejną jakby nowy feature. To jest w skrócie narzędzie, które ma wspomóc operatorów na linii przy procesie całym pakowania. Wjeżdża na początku puszka, a wyjeżdża na końcu cała paleta zapakowana tych puszek i już ostreczowana na magazyn. Teraz postawiliśmy w paru miejscach, w tych najbardziej kluczowych segmentach na linii pakującej. Ta linia to jest wiadomo wielkość całej hali wielkiej magazynowej. Postawiliśmy tablety i tam apka Power Platform, dashboard w Power Appsach, ale w tle oczywiście dużo komponentów z Azure'a, dużo Fabrika, ale też całym sercem jest tutaj ten Copilot i nazwaliśmy go Downtime Copilot. Jeżeli nastąpi jakaś nieplanowany stop linii z jakichś przyczyn technicznych, gdzieś się zatkała jakaś jedna, nie wiem, maszyna, tutaj jakaś śrubka, coś się stało. Ja nie jestem tak już techniczny, jeżeli znam się na tych szczegółach, ale jest multum różnych powodów, dla których linia mogłaby się zatrzymać. A każde zatrzymanie linii to jest wiadomo strata, to są już przeliczalne jakieś pieniądze. Więc ten Downtime Copilot to jest taki kompan naszych operatorów na linii, którzy pracują 24/7, tam jest chyba tylko linia, wiadomo, planowo nie chodzi w jakimś okresie gwiazdki i Sylwestra, tak. A tak 24/7. Więc jeżeli coś się wystąpi, to Copilot dostaje sygnał maszyny, nasz system produkcyjny jest podłączony, co 10 sekund teraz mamy input nowych danych i teraz już wizualizujemy to na tym dashboardzie, na tej apce, co się dzieje, który segment się zablokował i line operator dostaje tak naprawdę instrukcję, gdzie on ma spojrzeć, gdzie ma już sam naprawić, co może zmienić, w jakich miejscach najczęściej, jeżeli tu coś jest awaria, coś się dzieje. Więc to jest taki właśnie kompan do naprawy, tak? Pierwszy Downtime Copilot. On jest połączony, to jest typowy rack, więc tam jest połączenie z naszymi 70 manualami do każdego urządzenia, bo to nie są już tylko rzeczy software'owe, że coś się stanie i trzeba zrestartować jakąś maszynę. To są już też techniczne, jakieś mechaniczne komponenty, gdzie czasem trzeba jakąś śrubkę dokręcić, albo coś się zlezło, jakaś gumka, albo jakieś coś naoliwić. No, to jest 1000 komponentów, które wchodzi w grę i do tego jest kolejnych 1000 stron różnych instrukcji. I wiadomo, jakiś operator, który pracuje 30 lat, pewnie już zna to wszystko na pamięć, ale ktoś, kto jest z nami 2, 3, 4, 5 lat, nie jest jeszcze w stanie tego wszystkiego rozpoznać, więc ten Copilot ma tak naprawdę od razu nakierować tego operatora linii. Słuchaj, zerknij tutaj, tu masz screen z instrukcji, tu masz nawet jakieś screeny i zajrzyj na te komponenty pierwsze, więc to jest jakby taka część, taki nagle alarmujący kompan, który kieruje cię do rozwiązania problemu, albo też możesz zgłosić problem do jakiegoś zespołu teamu supportującego. Wiadomo, później cała rejestracja, co się stało, taki root cause analysis się zaczyna i na podstawie znowu tego, co się dzisiaj stało, jutro się wydarzy, to też już jesteśmy w stanie ostrzec nawet z wyprzedzeniem. Uważajcie, bo na tej linii może się dziać to i to. I to jest ten taki pilot, który robiliśmy w Szwecji, ale już jakby roadmapa tego produktu jest zaplanowana na kolejne kraje, żeby gdzieś to ekspansja była, skalować na pozostałe linie produkcyjne. Ale teraz też pracujemy nad drugim modułem, Changeover, Copilot. I znowu, nie wchodząc zbyt głęboko,
taki jeden produkt, daną puszkę piwa, powiedzmy Somersby, produkujemy 1-2 dni. Po nim pakujemy inny produkt, piwo Tuborg, później Carlsberg, później jakiś soft drink może. Więc co te 2 dni zmieniamy linię produkcyjną. Puszka jest węższa, niższa, grubsza, cieńsza, więc trzeba przestawić tę linię, trzeba załadować nowe wszystkie jakieś kartony, też te wszystkie od razu kartony są innej wysokości, więc wymagają przestawienia wszystkich maszyn. I ten drugi changeover, Copilot, ma też pomóc z wyprzedzeniem już kolejnym ludziom, kolejnej zmianie, na przestawienie całego tego procesu pakowania na kolejny produkt. I to ma przyspieszyć, zredukować ilość linia, która musi być zatrzymana na 7 godzin, żeby każdy mógł zrobić swój odłamek pracy. Możemy to zredukować nagle do 3 godzin. Tak, już mamy wielki saving co 2 dni, żeby o tyle skrócić czas, kiedy linia jest wyłączona. Więc to jest kolejny taki jakby przykład tego Copilota. I to jest faktycznie Copilot Studio w tle. Tam jest troszkę rzeczy w Azure AI Foundry, bo też trzeba było to wspomóc tymi jakby większą ilością danych i bardziej zaawansowanymi modelami, ale głównie się to opiera na Copilot Studio, jeżeli chodzi o samą tą interakcję end-usera. Poza tym dashboardem power-upsowym, który jest taką reprezentacją tego, co się dzieje w czasie rzeczywistym. No nie ma 10 sekund odświeżenia, więc... Moje doświadczenie też w rozmowie tutaj z Michałem, projekty AI opierają się właśnie na proof of concept. Jest cały szereg projektów, które startujemy jako właśnie proof of concept i sporo z nich umiera po tym proof of concept. Część z nich jest wdrażana tak naprawdę na produkcję. I o to też chciałem zapytać, nie? Jak dużo, czy to obserwujesz to tak samo, czy jak to u was wygląda? Tak, dużo. To jest część procesu i to No właśnie. dobrze to się dzieje. I właśnie też jeszcze chciałem na pewno do wszystkich osób słuchających polecić, jeżeli zastanawiają się w ogóle nad kierunkiem, jak zacząć, to jest właśnie na pewno dobra droga. Dużo eksplorować, dużo wdrażać, dużo próbować, testować, tylko że teraz musimy też w pewnym stopniu zastanowić się, jak ten proof of concept ma wyglądać. To nie ma być jakiś wielki produkt już z 1000 feature'ów. To jest naprawdę coś, żeby tylko szybko udowodnić, że dana technologia rozwiąże ten problem biznesowy i ona się sprawdzi, więc ta nasza troszkę dewiza fail fast, tak? Dużo prób i jeżeli coś nie powiedzie, wyciągać wnioski, zmieniać troszkę kierunek i próbować dalej, bo na tych wszystkich, powiedzmy, 10 wyrzuconych pomysłów 3 zadziałają i to już też okej, to już wystarczy. Tak. My już 2 lata temu, jak jeszcze nie nazywaliśmy się oficjalnie AI and Automation Team, tylko Intelligent Automation, powołaliśmy do życia taki mały AI skład, w którym byłem ja, jeden nasz deweloper i biznes analista. I pod tym AI składem właśnie pracowaliśmy nad już takimi wczesnymi pomysłami z biznesu spływającymi do nas, nad wykorzystaniem. Jeszcze zanim dobrze Copilot się rozwinął, to już budowaliśmy pierwszego tego typu asystentów na interfejsie Power Appsowym. W tle tak naprawdę chodził Power Automate Cloudflow, który wysyłał do modeli zdeployowanych na Azure u nas do różnych modeli już też zapytania, zwykłe proptowanie, tylko to nie było osadzone w Copilot Studio jako tako, tylko to było jakby troszeczkę budowanie swojego Copilota Studia jeszcze na troszkę taki manualny sposób, tak? Każdy ten komponent chodził sam z sobą i też tam używaliśmy modeli Whisper do transkrypcji, żeby też był ten taki interfejs nie tylko piśmienny, tylko też wokalny, tak? Wiemy, że człowiek się porusza szybciej w mowie niż w piśmie, więc to też jest kierunek i pewnie gdzieś jakaś następna wizja, ale to wrócę do tego później, jak to widzę. Więc już wtedy budowaliśmy pierwsze takie narzędzia, które możemy z nimi rozmawiać przez interfejs Power Appsowy, a one wysyłają te zapytania, tłumaczą nas tekst, później wysyłają do Power Automate Cloudflow, które z kolei taki human query stara się przetłumaczyć na SQL query. Wysyła zapytanie do bazy danych, gdzie ona coś zwraca, LLM następnie tłumaczy to znowu na taki human-friendly format. I ta cała interakcja człowieka z maszyną poprzez tych wszystkich szereg różnych komponentów już się wtedy odbywała, zanim jeszcze tak naprawdę Copilot Studio się rozwinął. Tak? No, ja jeszcze pracowałem wcześniej, zanim Copilot Studio był z starszym bratem, czy tam, nie wiem jak to nazwać, z Power Virtual Agents, które było typowym takim chatbotem, ale może powiedzieć rule-based, tak? Tam nie było żadnego zalążka AI, tam były bardziej topiki, które trzeba było z góry już zaprogramować w określonym kierunku, przewidzieć, troszkę bawić się we wróżkę i być tym czarodziejem, który wie każdy scenariusz możliwy zaprogramować, bo jak wpadniemy w ten dany topik, no to już nim lecimy, tak? Więc gdzieś troszkę od takich tak naprawdę podstaw coraz więcej tego dotykaliśmy, aż teraz mamy ten już orkiestrację całą drive'owaną przez GenAI, co jest troszeczkę dla nas, że tak powiem,
uwolnieniem od tych rule-based logik, ale też czasem bywa takim workiem ciemnym, którym nie wiemy, co się może wydarzyć. Wiemy, jaki jest input, ale niekoniecznie jesteśmy w stanie przejść dobrze output i to też byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, gdzie wspominałem też, gdzie w szkolarach mieliśmy przyjemność prowadzenia takiego małego właśnie proof of concept w Danii dla naszych external comsów i budowaliśmy w Copilot Studio małe w 2 dni rozwiązanie, które też chętnie opowiem troszkę później. Copilot Studio w swojej podstawie to jest narzędzie low-codowe dla, powiedzmy, citizen deweloperów. Chciałbym to, tak też Microsoft to przedstawia, chciałbym to trochę skonfrontować z twoją praktyką, dowiedzieć się twojej opinii z perspektywy doświadczonego już pracownika, który wdraża te technologie. Czy Copilot Studio faktycznie jest dla citizen deweloperów, to znaczy, czy faktycznie jesteśmy w stanie, albo inaczej to ujmując, czy faktycznie biznes jest w stanie napisać swojego agenta AI, który będzie skalowalny, który jest do wdrożenia, powiedzmy, w organizacji, w jakimś, nawet w jakimś obszarze. Tak, z swojej perspektywy. wierzę, że tak i sami nawet mamy taki program właśnie Citizen Development. Już od kilku lat prowadzimy bardzo dosyć skutecznie w wielu rynkach, tylko on do tej pory opierał się na naszej głównej korowej technologii automatyzacji. Teraz już dopinamy do tego przedziału też AI. Tak, ale tutaj teraz jak zwykle nie pokusiłbym się teraz zaryzykować stwierdzenia, że to będą takie enterprise wielkie jakieś solucje, tak? Bym powiedział, że Na produkcję na przykład byś nie... biznes jest w stanie sobie na pewno uprościć swoje życie wokół siebie. Na pewno na, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, na swoim podwórku. W jakimś takie departamentowe rozwiązania jak najbardziej. Jeżeli mówimy o jakimś takim solution naprawdę end-to-end, które zrewolucjonizuje cały proces, no to tu już bym, myślę, że potrzebował ręki dewelopera i kilku innych ról, które gdzieś wspomoże ten proces, no bo to już są duże rzeczy. I to jest ten low-code jest bardzo świetny do prostych rozwiązań, mam takie poczucie. Kiedy już zaczynamy budować rzeczy trudniejsze, dosyć skomplikowane, integracje z naszymi jakimś legacy system, z jakimiś ERP i tego typu rozwiązaniami, no to tam już bez tego takiego mindsetu stricte deweloperskiego może być trochę ciężko, bo nie ukrywajmy, ten interfejs jest już taki drag and drop. Już idziemy w ogóle w stronę tego vibe codingu, gdzie to wszystko się odbywa przez język naturalny, ale wciąż są te deklaracje, są te integracje, są jakieś zalążki, bez których nie mówię, że biznes sobie nie poradzi, ale na pewno będzie ciężko i nagle napotkamy schody i się później okaże, że ktoś zrobiłby coś szybciej takim standardowym kodowaniem niż low-code, który był tą obietnicą przyspieszenia tego wszystkiego, bo on jest super szybki do szybkich i powiedzmy prostych rzeczy. Jak już wchodzimy na ciężkie jakieś tutaj schody, to bym powiedział, że może być czasem trudno. Ale my też po to tu jesteśmy właśnie. Nasz zespół niestety jest tylko taki mały czy duży, jaki jest. Nie naprawimy całego świata w rok. Mamy już pomysły w backlogu naprawdę na kilka lat do przodu i staramy się teraz wszystkich usatysfakcjonować i pomóc w ich otoczeniu, więc też staramy się edukować ludzi i wyposażyć ich w nasze ways of working, w nasze całe te learningi, wszystko, przez co przebyliśmy przez lata. Wyposażamy ludzi w tą wiedzę, wyposażamy w odpowiednie licencje i też dajemy na początku tą taką swobodę działania jakby z nami, taki trochę shadowing tego, budujemy coś razem ze sobą, później przechodzimy na ten tryb troszeczkę odwróconej, że tak powiem, piłeczki i biznes stara się coś budować, my to shadowujemy, a na końcu staramy się już troszkę odczepić, odkleić i pozwolić biznesowi samemu jakby nadzorować swoje rzeczy i jak już na odpowiedni level wejdzie dana osoba, no to budować samoczynnie, ale gdzieś pod naszą dalej, powiedzmy, całą parasolką tego całego naszego Center of Excellence, tak, bo jesteśmy tą rolą w Kazbegu, która ma mimo wszystko nad tym później pieczę jakąś trzymać, żeby to się gdzieś nie rozjechało i cały ten governance, environment, strategy, żeby to też gdzieś na dobrych torach na pewno pływało. Więc tak i nie, krótko odpowiadając, podsumowując. Bardzo ciekawie powiedziałeś właśnie o tym shadowingu. Trochę podejście takie Fusion Teams, nie? Citizen deweloperzy, którzy są wspierani przez pro-deweloperów i razem gdzieś dostarczają wartość. Ja też ze swojego doświadczenia pracy z klientami bardzo fajnie się sprawdzają hackatony, gdzie możemy zbierać pomysły i potem jest ten czas właśnie tego próbowania, nie? Szybkiego proof of concept i rozwijamy tylko część z tych, jako firma rozwijamy część z tych projektów, które właśnie na tym hackatonie wyszły. No właśnie, a wspominałeś też o jakimś rozwiązaniu, które będziecie chcieli rozwijać, tak? Opowiedz coś więcej.
Zacznę od hackathonów, bo jak już wjechaliśmy na te tory, to jest też dużo się dzieje w tej kwestii u nas i już od takich rzeczy jak naprawdę prostych rozwiązań po bukowanie biurek, po bukowanie siłowni, które naprawdę bardzo efektywnie naszym zespołem udało się też dowieść do celu, niekoniecznie spinając wielki projekt z tego, tylko ćwicząc, ucząc siebie nawzajem. Bo też wiadomo, zespół jest na różnych gdzieś tam levelach w tym momencie, więc dużo takich hackathonów też staram się zorganizować. Nawet teraz co 2 dni startuje taki Copilot Challenge i to odgórnie globalnie chcemy wypuścić. Wiadomo, jesteśmy wyposażeni w X teraz tysięcy licencji, które chcemy do biznesu bardziej rozdać, bo ogólnie od 2 lat chyba jako w tym wstępnym Early Adopters programie dostaliśmy jakąś pulę w ramach naszej kooperacji z Microsoftem, żeby testować, ale to była głównie wyposażona funkcja IT w to. Później zaczęliśmy rotować tymi licencjami na rynki, na biznesy, żeby mogły też przetestować, a teraz jakby już dostaliśmy kolejną, zakupiliśmy większą pulę tych licencji, żeby rozdać biznesowi, ale też nie chcemy tego w taki sposób oddać. Robimy troszkę challenge, taki /hackathon i każdy może się do tego zapisać, jeżeli ma jakieś pomysły. Najpierw będzie przechodził przez trening, więc przez naszych mentorów, przez też ludzi. Dobrze ułożony program z Microsoftem będzie musiał najpierw taki użytkownik przejść i potem dostanie licencję na Copilota, już włączając w te wszystkie M35, Copiloty, studia, nie tylko w Edge'u i w Teamsach, żeby też budować swojego agenta i to później będzie do bodajże 2 miesiące czasu na zbudowanie swojego takiego agenta, który będą nagrody, więc chcemy też te pomysły aktywować tak tych ludzi, żeby pomóc wszystkim, ale też nie jakby bez oddać licencję, tak po prostu każdemu pomoże też ona leżeć nieużywana, tylko żeby naprawdę ludzie byli zainteresowani, żeby chcieli, żeby dostał licencję ktoś, kto wie, że zrobi z niej pożytek, żeby jak najbardziej efektywnie z tego zużyć, więc tych hackathonów mamy dużo. W maju organizowaliśmy, też byłem tutaj, miałem przyjemność sprowadzić do nas, do biura do Poznania 4 osoby z Microsoftu. Mieliśmy 2 osobne ścieżki, jedna z fabryk, więc tam bardziej data science i badania właśnie tych danych z tej linii pakującej, co też wspomnieliśmy wcześniej. Zanim jeszcze to wszystko wędruje do tego Copilota, to tam była analiza danych, znalezienie jakichś różnych czynników, które mogą wpływać na gęstość, częstość tych wypadków różnych przy linii, dlaczego ona się zestopuje. Ale drugim tak naprawdę ciekawszym dla mnie osobiście tym streamem tego majowego naszego ćwiczenia było wsparcie dla naszego zespołu. Chcieliśmy zbudować agenta dla samego siebie, no bo mimo wszystko propagujemy tą technologię, więc czemu nie być tym customer zero i pokazać, że naszą pracę też można, że tak powiem, przenieść na kolejny poziom. I mamy, tak jak wspomniałem, dosyć płaską strukturę naszego zespołu. Mamy deweloperów, mamy biznes analistów, praktycznie pół na pół. I mamy jeszcze asset AI, portfolio managerów, ale chcieliśmy wspomóc głównie biznes analistę w tej początkowej fazie zbierania pomysłów. I teraz do nas ląduje od maja 60 pomysłów na automatyzację AI, na ogólnie wsparcie naszych kolegów, koleżanek w biznesie. I teraz no, jesteśmy już też bottleneckiem, tak? Bo jest nas tylko kilku i teraz, żeby zrobić dobrze workshopy, gdzie zawsze zaczynaliśmy od takiego design thinking i wkraczaliśmy w ten dany obszar, zrozumieć jakie problemy, zrozumieć taki as-is proces, zaproponować jakieś technologie, to wszystko trwa, to są warsztaty zazwyczaj 2-3-dniowe, żeby jeden problem zrozumieć. Jest ich 60, tak? Nasz jest tam powiedzmy x5 biznes analistów i teraz to już się robi kolejka na lata do przodu, jak wiemy, a chcemy bardzo szybko podjąć decyzję i obliczyć ten, powiedzmy, ROI, gdzie co się prędzej opłaca wdrożyć, co mniej, jaki będzie miało większy impact dla Kacperga, jeżeli poświęcimy dzień czy tam miesiąc pracy naszych specjalistów. Więc w jaki sposób szybciej chcemy te wszystkie pomysły, 60 zwalidować. No i stwierdziliśmy, że zbudujemy sobie agenta, który będzie właśnie takim wirtualnym kolegą, takim biznes analistą wirtualnym, który już przez pierwszy proces zbierania pomysłu już tego usera naprowadzi, jak dobrze zarejestrować takie pomysły. Już będzie mu pomagał przy formułowaniu odpowiedzi, tak? Po prostu nakieruje na dobrze zebrane dane, a później wręcz pomysł szedł do tego stopnia, bo powiedzmy sky's the limit, więc tutaj dream big i niech to być wirtualny kolega, który nawet zada pytanie mailowe, zbiera te informacje i okażą się one zbyt gołe. Zadajmy szereg kolejnych pytań, więc AI tutaj, ten agent miał zdefiniować, co dostał
jaki jest nasz golden template, co powinniśmy powiedzmy otrzymać i zadać pytanie, więc to miała być taka komunikacja nawet już pomiędzy AI-em a naszymi requestującymi, żeby odpowiedzieć bardziej szczegółowo na zadane pytania i w pewnym momencie, jak już wiemy, że mamy wszystko, co potrzebujemy, to nawet już moglibyśmy zrobić wstępny design, już wyjść z propozycją jakichś komponentów systemu, troszkę taki plan designer, który Power Platform wdraża, że opisując naszą solucję, plan designer już nam odpowiada, jakie są user story, jakie są role, aktorzy w tym danym procesie, więc to chcieliśmy takiego skustomizować naszego plan designera, żeby wspomógł nasz zespół, nawet moją rolę, jak już dojdzie do zbierania wymagań, wiemy jakie są feature'y, jakie te user story, to nawet moja rola może już pomóc, jakie komponenty, czy widzimy tutaj 2 boty, jedne flow, 17 flow, czy model driven appkę, czy canvas, czy jakiegokolwiek innego rodzaju customowe rozwiązanie, więc takie coś zaczęliśmy budować przez 2 dni właśnie też tutaj z naszym zespołem, ludźmi z Microsoftem. Wiadomo jak to jest, to nie jest, że w 2 dni zbudujesz gotowy produkt, ale to jest coś, co rozpoczniesz, widzisz, czy w ogóle jest dobry kierunek, ile to kosztuje wysiłku, gdzie warto jednak zaprzestać, a gdzie skupić się bardziej, więc to też była taka ciekawa przygoda, gdzie budowaliśmy coś naprawdę dla nas pomocnego i to też będziemy dalej kontynuować, że tak powiem, bo to nam odblokuje naszą produktywność, tak, żeby szybciej te pomysły analizować, a jeszcze na końcu ostatni agent, który już po zaproponowaniu rozwiązania robi research na rynku, bo może jest gotowe rozwiązanie i to jest zawsze ten dylemat build versus buy, czy jesteśmy w stanie my to dowieść, sami budować, czy wchodzimy w kolejny projekt, który nam pożre 4 osoby na 2 lata do przodu, Tak, czy może budujemy, bo jest na to budżet, biznes ma chęci wdrożyć to szybciej i kupujemy coś gotowego albo półgotowego i wdrażamy, customizujemy z naszym zespołem, powiedzmy jako taki później feature maintenance, też jest taka opcja. I to są te decyzje, które też może wspomóc taki agent w tym całym odkrywaniu tego wszystkiego. Jak widzisz przyszłość? Jak widzisz przyszłość generatywnej sztucznej inteligencji? Powiedzmy, spotykamy się za 5 lat. O czym będziemy wtedy rozmawiać? Mam nadzieję, że przyjdę już tu wtedy z jakimś wirtualnym asystentem, mrożką. Bo właśnie wirtualni asystenci porozmawiają zaraz. Ale w sensie w formie w jakiejś tam mrożki, nie wiem czy śledzicie też wszystkie te newsy, jak na przykład Sam Altman w tym roku wykupił ten startup Johnego Eve, głównego UI UX-a od Apple'a i kombinują nad jakimś hardwarem typowo napędzanym AI-em, ale to nie ma być smartfon, to nie ma być zegarek, to nie mają być okulary. Tak. Więc podejrzewam, że to będzie jakiś guzik przy tobie, który będzie gdzieś tam połączony z twoimi sławkami, z telefonem i z wszystkim i ci do ucha nagle na bieżąco mówił wszystko i będziesz mógł sobie rozmawiać albo wręcz jakoś myślami nawigować w tym wszystkim, co ci się otaczający świat przynosi i taki, mówię, 24/7 doradca. Więc myślę, że tak to będzie, ale ja chciałbym, żeby każdy za te 5 lat, bynajmniej w organizacji, tak mówiąc już mniej może o prywatnie, a bardziej tutaj korporacyjnie, chciałbym, żeby każdy był ekspertem w budowaniu swojej małej automatyzacji, swojego świata wokół siebie, wyciskania z niego jak najwięcej. Tak jak dzisiaj każdy jest ekspertem w Excelu. Tak? Kiedyś to była nowość, dzisiaj to jest wręcz kolejny ERP, ale chciałbym, żeby właśnie ta świadomość budowania i ten low-code, czy już teraz vibe coding przeszedł na ten poziom, że każdy będzie mógł zdaniami sobie zaprogramować swoje własny poranek i wycisnąć z tego jak najwięcej. Tylko, że to jest też taka trochę pułapka, bo co znaczy, jeżeli zrobimy więcej w krótszym czasie, znaczy, że czy będziesz leżał pozostałe 5 godzin i odpoczywał, bo zrobiłeś tą samą robotę co 2 lata wcześniej? Nie, pewnie weźmiesz więcej na swój stół i będziesz chciał jeszcze szybciej i więcej tego zrobić. No to jest cała ta produktywność, napędzanie tego, ale chciałbym, żeby nam jednak pozwoliło troszkę też wręcz wbrew pozorom, nie tylko tutaj tą firmową produktywność, ale troszkę ten life balance, work-life balance napędzić, żeby każdemu się też przyjemnie pracowało i żeby mniej się napracować, a dowieść albo to samo, albo jeszcze więcej. Więc to jest też w tą stronę ja sobie marzył, żeby to wyglądało. No zobaczymy, dzisiaj już jest AI w lodówkach, w pralkach, więc mówię, na pewno będzie wszędzie wokół nas i to się nie... Tak, to na pewno się nie zmieni, a myślę, że bardzo fajnie też powiedzieć, bo podzielam twoje marzenie o tym, żeby tak wdrażać Generative AI, żeby nasz work-life balance też na tym nie ucierpiał, nie? A wręcz właśnie, żebyśmy znajdowali też więcej czasu na relacje, nie? Bo to też jest najważniejsze. Tak. Bardzo ci dziękuję. Nie tylko komputer człowiek. Nie tylko komputer, dokładnie. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To naprawdę była duża przyjemność. Dziękuję również. Dziękuję bardzo i już teraz zapraszam na kolejne odcinki podcastu C-Talks. Do zobaczenia.